Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i bardzo ciekawa informacja się pojawiła i zapowiedź bardzo ciekawej nowości, jeśli chodzi w końcu o rozbudowę rozgrywki w ETS-ie czy w ATS-ie. Otóż w następnej aktualizacji, czyli wersji 1.52 ma pojawić się Driving Academy, czyli Akademia Jazdy lub po prostu Szkoła Jazdy, ja przynajmniej tak wolę tak to nazywać, o której jeśli pewnie pamiętacie, jeśli siedzicie tutaj od przynajmniej grudnia 2020 roku, to już wtedy SC Software ją po raz pierwszy na w sumie tym pierwszym specjalnym streamie, takim wiadomo, w czasie tego niezbyt ciekawego czasu, wtedy oprócz oczywiście trybu Multiplayer Konwój właśnie pokazali też Szkołę Jazdy. Trochę na nią trzeba było czekać, prawda? Już blisko 4 lata od tego momentu mijają, ale jednak jest. A raczej powoli zmierza do gry, bo jak wspomniałem, pojawi się właśnie w kolejnej aktualizacji, która pewnie wyjdzie dopiero za jakiś czas, może dopiero październik beta, listopad pełna wersja, zobaczymy. Niemniej zmierza coś naprawdę bardzo ciekawego, na co sam osobiście bardzo czekałem i sam uważam, że ta kwestia bardzo jednak rozwinie jedną i drugą grę, doda bardzo ciekawy element, który no będzie tutaj po prostu pasować, bo i dzięki niemu wiele nowych, ale i nawet obecnych graczy będzie mogło przeszkolić się, jeśli chodzi o technikę jazdy, będzie mogło się doszkolić, a przy pewnych scenariuszach będzie mogło nawet sprawdzić swojego skilla, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zresztą jeśli kojarzycie takie gry jak Track and Trailers czy Scania Track Driving Simulator, no to można powiedzieć, że będziemy mieli tutaj takie przeniesienie tych trybów właśnie do ETS-a i ATS-a, ale z lepszym dostosowaniem na dzisiejsze standardy i oczywiście na te dwie gry, więc po prostu będzie też lepiej. Ciekawa sprawa jest też z najnowszym postem, który się pojawił. Jest tutaj więcej jednak screenów niż samej treści od studia, dlatego w sumie teraz przeczytam wam to, co SC Software tutaj zawarło, bo ten odcinek musi trochę potrwać, żeby pokazać wam wszystkie te screeny, wszystkie te zdjęcia, a jest ich ponad 50, więc jest naprawdę kupa tego do pokazania i też omówienia, ale na początku co SC ma do powiedzenia. Wkraczamy na nowe terytorium zainspirowani latami opinii od graczy, którzy mówili nam, że nasze gry pomogły im zrozumieć podstawy prowadzenia ciężarówki. Wielu z nich używało gry, by nauczyć się obsługi ciężarówki i naczepy, manewrowania i cofania. Mając to na uwadze, postanowiliśmy pójść o krok dalej i wprowadzić serię wyzwań, które mają na celu poprawę i rozwinięcie tych umiejętności. Szkoła jazdy pomoże graczom nauczyć się prowadzenia ciężarówki od podstawowej jazdy po nawigowanie, po skomplikowanych trasach i trudne manewry parkowania z dokładnymi instrukcjami zawierającymi diagramy, wskazówki i kierunki. Nowy tryb gry zapewni różne scenariusze o rosnącym stopniu trudności, inspirowane prawdziwymi instrukcjami dla uczniów szkół jazdy. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe funkcje powtórek, która pozwoli analizować swoje przejazdy. Jeśli otrzymamy pozytywne opinie od naszej społeczności, chcielibyśmy kontynuować tworzenie kolejnych scenariuszy i wyzwań, które mogą napotkać prawdziwi kierowcy ciężarówek. Naszym marzeniem jest, aby ten tryb gry oferował głębsze zrozumienie zarówno jazdy ciężarówką, jak i systemów, które są w nią zaangażowane. Planujemy również eksplorować ten tryb w naszych transmisjach na żywo, stworzyć specjalny film wyjaśniający oraz omówić ten temat na blogu serii Under the Hood, gdzie przedstawimy nasz proces myślowy i wyzwania produkcyjne. A dalej SC Software zachęca oczywiście do śledzenia ich social mediów, by być na bieżąco z kolejnymi informacjami. No, szczegółów tutaj nie podali, zbytnio nie wyjaśniają, mówią, że jak już to w przyszłości na transmisjach bądź innych specjalnych postach będą wyjaśniać co i jak. Natomiast to nieco już teraz możemy zobaczyć na tych screenach, które zostały opublikowane. Jeśli chodzi o sam tryb, do niego będziemy mogli dostać się z pozycji ekranu startowego. Na liście najważniejszych funkcji trybów pojawi się zakładka Szkoła Jazdy, no i tam ją po prostu odpalamy i co właściwie chcemy. Przechodząc do tego trybu, pojawi nam się takie specjalne okienko, gdzie mamy pewne tam sekcje do wyboru. Co prawda na początku będzie dostępna tylko jedna i chodzi tutaj właśnie o podstawowe umiejętności jazdy. Kolejne dwa tryby możliwe, że pojawią się za jakiś czas, tak samo jak słyszeliście, jeśli opinie na temat tego trybu będą pozytywne i wpłynie to też oczywiście pozytywnie na sam rozwój gry, że więcej osób się zainteresuje czy coś w tym stylu,
to prawdopodobnie będzie to dalej rozwijane. Na początku będziemy mieli takie podstawy, gdzie do dyspozycji będziemy mogli się nauczyć po prostu samych podstaw, jak ruszyć tą ciężarówką, jak ją obsługiwać, jak zrobić konkretne manewry i tak dalej. O tym też za chwilę będzie. Natomiast za jakiś czas pojawi się najwidoczniej tryb, w który będzie zawierał jakieś poważniejsze scenariusze, poważniejsze zadania z jakimiś dodatkowymi wyzwaniami. A to trzecie to, zobaczymy co to właściwie będzie. Bo nie ma w sumie żadnej nazwy, tylko taka tajemnicza grafika się tu pojawia z jakąś ciężarówką, ale to pewnie jakiś plan na przyszłość. Jeśli chodzi o to, co teraz nadchodzi, no to będą to po prostu podstawowe umiejętności, więc właściwie będzie to taki mocno rozbudowany samouczek, bo wiecie jak to teraz wygląda w grze. Jeśli zgadzamy się na samouczek, wsiadamy do tej ciężarówki, którą tam wybraliśmy przy tworzeniu naszego profilu, no i jest dosyć prosto. Jedziemy do przodu, zatrzymujemy się, bawimy się kamerką, doradcą drogowym, no i wyruszamy w pierwszą podróż. Tutaj w szkole jazdy poznamy te wszystkie elementy, ale w bardziej rozbudowany sposób. Gra nam przedstawi, jak odpowiednio ustawić sobie ułożenie naszej postaci w ciężarówce, więc jak odpowiednio dopasować fotel, kierownicę, lusterka. Pokażę jak odpowiednio zarządzać kamerą, jak jechać do przodu, do tyłu i używać dodatkowych funkcji jak wycieraczki, kierunkowskazy, światła itd. To będzie w rozdziale pierwszym. W drugim już pojawią się podstawowe manewry. No i tak dalej, będzie to coraz bardziej rozbudowane, prawda? Na początku będziemy się uczyć jazdy samą ciężarówką, ale potem dojdzie już podróż z naczepą. Oczywiście wszystko będzie dostosowane odpowiednio dla jednej i drugiej gry, więc będzie odpowiedni styl dla szkoły jazdy w ETS-ie i odpowiedni styl szkoły jazdy dla ATS-a. W obu grach wszystko też będzie odpowiednio dostosowane, jeśli chodzi o konkretne scenariusze. Wiadomo, że jazda europejskim zestawem jest ciut inna niż amerykańskim zestawem, więc tutaj te scenariusze są odpowiednio dopasowane i odpowiednio wszystko jest przygotowane, żeby po prostu odpowiednio przygotować gracza do jazdy, czy to w Europie, czy w Ameryce. Z tego co można też zauważyć, każde zadanie będzie miało swoje cele, które należy wykonać po kolei, no i też będą pewne warunki, pewne zadania, które należy tam spełnić, więc na przykład niektóre zadania będą wymagały, żeby obyło się bez żadnej kolizji, że należy jechać konkretną ścieżką, tą wyznaczoną, no i że należy przestrzegać konkretnych instrukcji. Jeśli to wszystko wykonamy, scenariusz zakończy się pozytywnie i możemy przejść dalej. Jeśli nie, no to możemy go powtórzyć, ale tutaj jest bardzo ciekawa, fajna, nowa rzecz, jaką są powtórki. Będziemy mogli zobaczyć, jak nam po prostu poszło w tym konkretnym wyzwaniu. Możemy sobie odpalić taką powtórkę i z różnych ujęć będziemy mogli sobie zobaczyć, co takiego przeskrobaliśmy, czemu nam akurat nie wyszło to zadanie, co zrobiliśmy źle, w którym miejscu popełniliśmy błąd, możemy sobie to przeanalizować i podejść jeszcze raz. A nawet jeśli zrobimy dobrze, to też możemy sobie odpalić taką powtórkę, no i po prostu zobaczyć, jak nam super poszło. Co do tych zadań jeszcze? Oczywiście każdy będzie specjalnie odpowiednio przygotowany, czy to na jakimś placu manewrowym, który jest specjalnie przygotowany do danego zadania, czy nawet niektóre odbywają się w jakichś szczególnych miejscach, jak nawet miasta czy okolice jakichś firm. Jednak na pewno większość będzie odbywała się na tych specjalnych placach, specjalnych właściwie miejscach, które są odpowiednio tu zrobione i do ETS-a i do ATS-a, które nawet fajnie wyglądają, co nawet widać tutaj na co niektórych mapkach podglądowych. I widać, że są one dosyć fajnie szczegółowo zrobione, bo pojawiają się nawet takie specjalne linie, które informują nas o tym, jak się poruszamy, się tutaj pojawiają. Właściwie podpowiadają nam, jak powinniśmy jechać. Zwłaszcza jak będziemy z naczepą, to też jest bardzo istotne. Wiele nowych graczy zazwyczaj wcześniej skręca. Gra tutaj będzie dawała takie wskazówki, że jeśli chcesz jechać odpowiednio z naczepą, to zawsze musisz zabrać co nieco więcej miejsca, nie skręcać od razu, żeby się odpowiednio z całym zestawem po prostu zmieścić w danym miejscu. Więc to też jest bardzo fajna rzecz, jaka została tutaj przygotowana. No i co tu dużo mówić, po prostu SSO, który chce przygotować, jak widać, tryb, dzięki któremu będziemy mogli nauczyć się jazdy, przynajmniej jeśli chodzi o podstawy. Wiadomo, wiele skillowców już nie będzie potrzebowała tego, bo wiele godzin, wiele kilometrów przejechała, więc wie jak się tutaj jeździ takim zestawem, czy w Europie, czy w Ameryce, więc tego nie potrzebuje, ale wielu innym graczy nowym, czy takim casualowym może ten tryb naprawdę bardzo pomóc. No i przede wszystkim jest to takie rozwinięcie gry w takim kierunku, gdzie nawet potrzebny był ten tryb, bo co to za symulator bez jakiejś konkretnej nauki. Osobiście sam czekałem na taki tryb, bo w końcu to też
jakoś rozbudowuje tą rozgrywkę, zawsze jest tak dodatkowa opcja, z której można skorzystać, no i po prostu super, że nad czymś takim pracują i że to już właściwie pojawi się za niedługo. No, 1.52 to jest najbliższa aktualizacja, więc jest na co czekać, jeśli chodzi o tą kolejną aktualizację. No, chociaż nad tym trybem czeka się już prawie 4 lata, ale w ich przypadku często pada też takie zdanie, że lepiej późno niż wcale. Fajnie by było też coś takiego powiedzieć przy innej zawartości, na przykład jak BDF-y, czy może inne ciężarówki, które też często w grudniu pokazują, a niekoniecznie się potem pojawiają. Ale może to jest jakiś znak, że skoro z tym potrafili, to inne nowości też nadejdą. No, zobaczymy. 1.52 też ma niby pojawić się ta ostatnia faza przebudowy Kalifornii, więc będzie to naprawdę duża aktualizacja, która też prawdopodobnie obie gry przygotuje na nadchodzące dodatki mapowe. Ale już raz poznaliśmy na pewno jedną dużą nowość, która na pewno pojawi się w tej najbliższej aktualizacji, a jest to właśnie ta szkoła jazdy. Szczegóły na jej temat będziemy poznawali pewnie w najbliższych dniach czy tygodniach, a takie konkrety to oczywiście poznamy na własnej skórze, jak już oczywiście rozpocznie się najpierw beta, a potem oczywiście wyjdzie pełna wersja gry. Jeśli jesteście zainteresowani oczywiście całą zawartością, jaka pojawiła się w najnowszym poście, to oczywiście link do niego znajdziecie w opisie, bo jeśli chodzi o ten materiał i tą całą informację, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej nowości, czy na nią czekaliście, czy z niej skorzystacie, jak już będzie dostępna i ewentualnie na co jeszcze bardzo liczycie w związku z tą szkołą jazdy. Czekam na wasze komentarze, no i to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!